Cześć, witajcie z Japonii. Teraz wszystkie formalności przed nami, jest godzina, gdzie 7 dochodzi, wstaliśmy godzinę wcześniej tak naprawdę, wypełniliśmy papierki, tam tą kartę przejazdu. Ja bardzo słabo spałem, Kasia też, ja chyba jeszcze gorzej spałem, więc bardzo twarde łóżko i tutaj no jakaś masakra, jeśli chodzi o to spanie, twarda poduszka, nie ma jak spanie w busie. Tutaj po waszej lewej bądź prawej stronie, ciężko mi powiedzieć, bo nie wiem czy jest odbicie, widać już Japonię. Tam będzie trzeba wyjechać autem najpierw, później wracam tutaj do Kasi i Samiego, idziemy ogarnąć wizę dla nas, później ogarnąć psa i na końcu auto, więc auto jakby jest na początku i na końcu, bo trzeba najpierw wyjechać, później to auto zostawić i później je odebrać, więc trzymajcie kciuki, żeby było wszystko ok. Pokażę wam jeszcze co za oknem widać. Jesteśmy idealni nad wyjściem, którym będziemy szkodzili tym rękawem. A tutaj gdzieś będziemy parkować po lewej, po prawej na terenie portu. I tam dalej już widać światełka i wyjazd na miasto. Przypominam, ruch lewostronny. To słuchajcie, w miarę szybko, abym powiedział wręcz bardzo szybko, przeszliśmy 2 z 3 etapów, czyli mamy wizę do 2 marca i Sami przeszedł kontrolę. Całość zajęła, uwaga, 10 minut. Czekamy teraz jeszcze na auto. Czyli tutaj musimy z 10 minut poczekać, ktoś przyjdzie i we trójkę pójdziemy, nie wiem czy wszyscy, czy tylko kierowcy, więc no połowiczny sukces, czekamy na resztę. Zobaczcie tutaj. Sami dostał karteczkę po japońsku, więc wszystko jest ok. I co? Pozdrawiamy pierwsze. Jesteśmy na japońskiej ziemi. Jeszcze kwestia auta. Słuchajcie, czy widzicie to? Widzicie to? Co to jest? Japonia! Welcome to Japan! Mamy to! Słuchajcie, udało się. Tyle stresu, a wyobraźcie sobie, że tutaj naprawdę bardzo szybko to wszystko poszło. Wyobraźcie sobie immigration, tutaj załatwienie wizy to była minuta, później było ogarnięcie psa, to było 5 minut, sprawdzenie papierów, sprawdzenie chipa, czy się zgadzał się chip, więc 5 minut i następna, później sprawdzenie tam jeszcze customs, takie coś pomiędzy, to też tam jakieś parę pytań, no ale to też chwila, moment, więc no ogółem jak doszliśmy do pierwszej bramki, czyli pokonanie, jakby załatwienie wiz dla nas i dla psa, potwierdzenie papierów, no to było 10 minut, więc bardzo szybko. No i później było trochę czekania, żeby odebrać auto. Najpierw ja poszedłem z dwoma innymi kierowcami z Korei, którzy mieli auta i tam wystawiliśmy auto na parking portu. Niestety kamerki nie wziąłem, więc nie nagrałem, wybaczcie. A następnie wróciliśmy, czekaliśmy zanim, nie wiem, dostaniemy papiery, kwity, cokolwiek. No i sytuacja wygląda tak, że tak naprawdę oprowadzał nas koleś z tej firmy Camellia, ten prompt tutaj widać tak na marginesie za mną. I wyobraźcie sobie, o widać japońskie samochody. Toyota jakaś. Toyot będzie tu więcej, bo japońskie są, nie? I czekaliśmy tak naprawdę, czekaliśmy, nie wiedzieliśmy czy to tylko na nas czekanie, no bo auto nie, ale tak naprawdę było czekanie i później dostaliśmy papiery i tyle, więc tam było jeszcze jakieś pytanie, jak będziemy wracać, ale to znaczy my już im pisaliśmy, że tam jakie mamy pomysły na powrót, no ale mamy tam im poinformować, kiedy chcemy wracać, no bo my jakby nie jesteśmy standardowymi turystami, bo większość turystów wjeżdża do Japonii, później wraca do Korei. My do Korei nie wracamy, więc tutaj jest jakby ten bardziej skomplikowany proces, ale udało się. Wjechaliśmy do Japonii bez karnetu de passage. Jest to, jak widać, na załączonym obrazku możliwe. Jesteśmy bardzo zmęczeni, w sensie nie zmęczeni, ale ja jestem niewyspany. Ja dzisiaj praktycznie nie spałem. Nie ze stresowania, a może podświadomie jakoś. Wydaje mi się, że po prostu było niewygodne, bardzo niewygodne łóżko i mamy tutaj parking 15 minut drogi stąd. Kosztuje 700 jenów, czyli gdzieś 17 zł na dzień. Natomiast jest też tam ryzyko, że jak się wjedzie złą bramką, to szczyta jako autobus, bo nasze auto jest wyższe i komuś czytało 3000 jenów. I to jest 3000 jenów, to jest 75 zł. Więc musimy wjechać dobrą bramkę, żeby nie zrobić jakiejś głupoty. Jedziemy, mamy 15 minut. I tak na szybko pierwszy szok, tutaj zobaczcie jakie auta mamy, takie małe i pierwszy szok jaki tutaj widzimy, auta, może tutaj akurat na parkingu ale
taksówki, jak zobaczycie, które są tam dalej, to wam będę pokazywał, auta w Japonii są starsze jak w Korei. Ogółem tutaj taksówy, które podjeżdżały, ja myślę, że to była końcówka lat 80., 90., takie, wiesz, że starsze osoby, które już pewnie tym autem będą jeździć do końca. Stare Toyotki, no po prostu się poczułem jak klimat lat 80. w Japonii, japońska muzyka lat 80., której czasami słucham, i popowej, i jazzowej, więc no pierwsze wrażenia, szok, że tak szybko się udało, i drugie, że są starsze auta. Tak na szybko tutaj jeszcze fotosesja auta. I tam z tyłu widać nasz prom, którym płynęliśmy. Tak naprawdę samo płynięcie to było 9 godzin, a na samych portach jeszcze parę godzin się łącznie straciło. Jak wychodziliśmy z pokoju naszego, to przyszły panie tam, nie wiem, nie chcę powiedzieć stewardessy, no ale obsługujące ten prom, jak zobaczyły psa, koranki, bo powiedziała kioło albo kio, czyli oznacza, że taki fajny piesek. Po prostu przez 5 minut go głaskały i mieliśmy 5 minut, powiedzmy, w plecy, ale najwidoczniej psa można puszczać wewnątrz i dało wszystko radę, więc była śmieszna taka sytuacja. I jeszcze jak chodziłem teraz z psem, jeszcze jak czekaliśmy, no to panie machały ze statku, tak. No dobra, to tyle gadania, jedziemy, pokażemy wam Japonię. Napisy są dwujęzyczne, damy radę. Nie wiemy, czy to jest już autostrada płatna nad nami, więc nie wjeżdżamy na nią, ale to, co było widać w Korei, to napis, to, że to jest autostrada azjatycka. Było to w Korei widać w paru miejscach. Jeśli chodzi o Japonię, to już pierwsze, kolejne spostrzeżenia, no to już wiedzieliśmy, ale tak, mają być sklepy typu 7-Eleven, no to te, które w całej Azji można spotkać, ale nie będzie już sklepu GS25, nie będzie sklepu Nice to see you, tylko będzie właśnie Lawson, który wygląda, Lawson, nie jak się wymawia, wygląda tak w stylu amerykańskim troszkę, tak amerykańsko, i będzie jeszcze Family Mart. Cześć, witajcie po przerwie. Dzisiejszy dzień był dzieniem trochę nalenia, podjechaliśmy autem na parking, połaziliśmy troszeczkę tutaj po okolicy. Mnie strasznie zmęczenie wzięło, niedospanie, na statku był problem ze spaniem z mojej strony, Kasi zresztą też, ale chyba u mnie gorzej. Też się w ogóle nie spałem i wróciliśmy tutaj, poszedłem spać, trochę mnie głowa teraz boli, nie wiem, jak tak niedospanie jakieś, no to wtedy często mnie głowa boli. I tyle, więc spaliśmy i teraz poszliśmy sobie pierwszy raz na miasto, poszliśmy do sklepu o nazwie Lawson, nie wiem jak się mówi, Lawson, i kupiliśmy sobie tutaj tą torbę szczęścia. Pokażę wam, jak wyglądają zakupy. Dzisiaj taki dzień świętowania, więc różne dziwne rzeczy. Kupiliśmy sobie taką oto danie gotowe. Było promocja 200 jenów tanie. Tutaj jest mięsko, ryż, trochę jakiejś kapusty chyba, jajko w sosiku i coś takiego kosztuje normalnie 700 jenów. To jest gdzieś podzielić na 2 17 zł, natomiast była przecena minus 200, czyli kosztowało to 500, czyli gdzieś 12 zł. No i będziemy testować. Ogółem pierwsze spostrzeżenie, jeśli chodzi o sklep, są rzeczy tańsze, są rzeczy droższe względem Korei. Na przykład to kupiliśmy, woda gazowana. To wszystko, co tutaj mamy, to kosztowało w okolicy 70 zł. Nie pamiętam, jeszcze nie mam aż tak dobrze tego przelicznika ogarniętego, bo jeszcze myślę starym systemem, w sensie koreańskim. Tak samo jak myślę powiedzieć dzień dobry, do widzenia, to myślę koreańsko, więc jeszcze tutaj potrzebuję chwilę czasu. Więc kupiliśmy z niezdrowych rzeczy, znaczy to akurat nie średnio zdrowe, woda gazowana. 2 jakieś chipsy, wyobraźcie sobie chipsy KFC. Takie sprawy, tu jakiejś właśnie tej firmy Lawson, to jest literka L. Ja sobie kupiłem bardzo zdrowego energetyka. I teraz zobaczcie. Piwko japońskie, jedno Asahi, nie wiem jak się wymawia, jeszcze będę się douczał. I Sapporo, to jest 2 piwka. Co mamy? Brakuje nam polskich deserów, więc kupiliśmy sobie europejskich smaków sernik, ponoć baskijski. Mamy jeszcze trójkąt, tutaj z ryżem i nie tylko, jakaś matcha chyba, latte,
I mamy jeszcze żelki o smaku winogronowym. Podobno są bardzo popularne. No zobaczymy, jak to się mówi, wiralowe. I to, co wszystko tutaj widzicie, czyli 2 piwka. Trochę w dół zjadę. Dwa piwka, danie, matcha, woda gazowana, sernik, tutaj trójkąt z ryżem, 2 razy chipsy, to i to kosztowało 70 zł. Wydaje mi się, że same sklepy typu właśnie te convenience store, te żabki są minimalnie droższe jak w Korei, całościowo patrząc, natomiast jedzenie w knajpach jest minimalnie tańsze. To jest takie pierwsze spostrzeżenie, ponieważ często można znaleźć dania w okolicy, nawet teraz knajpę pierwsza lepsza z brzegu, znaczy pierwsza lepsza, taka trochę tańsza, nie miała najlepszych opinii, ale były dania 500-700 jenów, tak? 500-700 jenów to jest 12-15 zł, tak? Czyli w Korei to by było 5000, 8000, no to ciężko w Korei. Wydaje mi się, że już w Fukuoce jesteśmy w dużej miejscowości. Te ceny są minimalnie tańsze, tak mi się wydaje. Byliśmy dzisiaj też na śniadanie, poszliśmy sobie do Subwaya, kanapkę zjeść, tak na lenia, i była tańsza. Kanapka długa z tuńczykiem kosztowała bodajże w okolicy 1000. To jest 25 zł. W Korei kosztowała 11 000, to było 30 zł, mniej więcej. Więc 4-5 zł taniej kanapka, tak, w Subwayu, więc tutaj jeśli chodzi o te sieciówki, nazwijmy korporacyjne, nazwijmy to, ogólnoświatowe, korporacyjne, ogólnoświatowe, to chyba minimalnie taniej jest jak w Korei. Paliwo będziemy tankować, ale ogółem z tego co słyszałem, no powinno być w podobnej cenie jak w Korei, może minimalnie droższe, zobaczymy. W Korei płaciliśmy 1500, 1600, 1650 najwięcej chyba. Więc to było, widzicie, już teraz myślę pomiędzy 2 krajami, więc jest to ciężko ogarniać w głowie, ale mniej więcej no wszystko w okolicy 4 zł, tak? Więc to jeszcze zrobię sobie dokładne porównanie, jak będziemy tankować. Spróbuję sobie to na kalkulatorze dokładnie obliczyć, no ale tak czy siak jeden pies 4 zł, czy Tajlandia było chyba 3,70, Chiny też 4 zł, w Mongolii to tam ale Kazachstan, Kirgistan tanie, ale ogółem 4 zł, no to jest standard. Tu nic nowego się nie dowiemy, więc będziemy testować. Dzisiaj, mówię, taki dzień trochę nieogarnięty. Jesteśmy na parkingu, który kosztuje 700 jenów, 18 zł. Tutaj jeszcze trzeba uważać na tym parkingu, bo są 2 wjazdy. Jeden wjazd jest taki dla autobusów i podobno te wyższe autobusy, znaczy samochody, które są wyższe, są szczytywane 4 razy drożej niż zwykłe. Tak więc zamiast 18 zł można zapłacić 70 zł, mniej więcej. No ale wjechaliśmy odpowiednią bramą, właśnie ktoś pisał w komentarzu na aplikacji iOverlander, że taki problem może być, więc już mam nadzieję, że wyjedziemy i zapłacimy za noc 18 zł, a nie 70 zł. No to tak wygląda pierwszy dzień w Japonii. Z mojej strony decyzja jest podjęta taka, że mniej więcej, tak jak ktoś w komentarzu napisał i będę się tego trzymał na YouTubie, jeden filmik w tygodniu długi, może 2, zobaczymy, na początku pewnie 2, no nie wiem. Natomiast będę starał się nagrywać więcej rolek, które będzie można, tych shortsów, które będzie można wykorzystać na wszystkie media, i planuję robić rolki typu dzień pierwszy, dzień drugi, dzień 5, 10. Zobaczymy, ile takich filmików będzie, ale próbujemy pójść troszeczkę dalej i spróbować z tego zrobić trochę, żeby ta podróż tutaj była w jakiś sposób zapamiętana, bo uważam, że jest to na polski rynek w miarę odkrywcza podróż, to co tutaj robimy, natomiast niestety algorytmy nam nie pomagają w tej materii, albo po prostu nie umiemy w social media, nie umiemy w te sprawy, nie wiemy. Myślę, że staramy się robić najlepiej jak robimy, wydaje się nam w miarę naturalni w tym co robimy, więc nie wiem, może musimy się bardziej wygłupiać, nie wiem, napiszcie w komentarzu co sądzicie. I co? Chyba na dzisiaj będzie tyle, więc kolejny odcinek, spodziewajcie się więcej shortsów, już coś tam nagrałem, dzień pierwszy chyba mam już ogarnięty, i tyle, więc będzie tego więcej, krótszych, dłuższych filmików będzie mniej, no zobaczymy, pomysłów jest dużo. Teraz myślę, że w samej Japonii będziemy mniej pracować, jeśli chodzi o naszą firmę, bo już popracowaliśmy w samej Korei sporo, aczkolwiek chcielibyśmy dokończyć na pewno, może już nuty sobie zostawię, mimo że mam dużo do roboty jeszcze, ale zobaczymy, może jakieś nowe moce wskrzeszę, żeby to skończyć, ale to co byśmy chcieli zrobić, no to musimy dokończyć tłumaczenie e-booka, ponieważ
E-book jest przetłumaczony, Kasia przetłumaczyła, już jest na ostatnim rozdziale, ale ten ostatni rozdział to są poszczególne kraje, więc on jest bardzo długi, on jest mniej więcej połową całego e-booka, więc Kasia jest jakby już po połowie na pewno, więc jeszcze jest potrzebnych parę takich pełnych dni pracy nad tym, żeby to skończyć, więc tłumaczenie idzie bardzo wolno, żeby to dobrze było zrobione. Niestety sztuczna inteligencja nie pomaga w tłumaczeniu tego w 100%, nawet bym powiedział w 50% nie można zrobić, że wrzucasz całe pliki, masz całe tłumaczenie gotowe. To niestety nie działa. Próbowaliśmy to zrobić, żeby przyspieszyć naszą pracę i żebyśmy mogli bardziej skupić się na podróżowaniu i transmisji, na publikowaniu naszych materiałów. Ale wyobraźcie sobie, że któraś z aplikacji, z której korzystaliśmy do tłumaczenia, przetłumaczyła, że tam mieliśmy takie zdanie, że nowo poznani ludzie, przetłumaczyła, że new people from Poznań, że Poznani skojarzyło, że chodzi o miejscowość Poznań, tak, że nowo poznani ludzie zostali przetłumaczone jako ludzie z Poznania, więc takie rzeczy też wychodzą, więc nie jest to w 100% dobre, ale oczywiście pomaga. Więc musimy tego e-booka przetłumaczyć do końca i to opublikować. Ja też jeszcze w samej Korei dodałem praktycznie wszystkie miejscówki do spania, za wyjątkiem Tajlandii, więc też tutaj nadrabiam zaległości, jeśli chodzi o załącznik do e-booka, czyli punkty. Jest tu spore opóźnienie, ale wybaczcie, nie mamy 10 rąk, żeby to wszystko skończyć, więc ci, co mają e-booka, jak wejdą w końcówkę, na ostatnie strony z e-booka, tam jest zakładka załączniki i tam można zeskanować sobie wszystkie punkty, jakie mamy, i przewertowałem je chyba takie 1,5 dnia, żeby zaznaczyć miejscówki i ogarnąłem praktycznie wszystkie kraje za wyjątkiem Tajlandii, i Chin, ponieważ w Chinach jest duży problem na Google Maps, te punkty nie zgadzają się z rzeczywistością, więc tutaj zobaczymy, jak to ogarnę. Tam w Chinach się korzystało tak jak w Korei z innej mapy, aczkolwiek w Korei nie było takiej rozbieżności, że masz punkty, a na nawigacji on jest tam kilometr dalej. Nie ma czegoś takiego, a w Chinach jest coś takiego, więc jest to problematyczne. Więc jeszcze tutaj w tej materii będę działał, muszę dodać do końca miejscówki, dodać jeszcze punkty do zwiedzania, więc jest jeszcze tutaj parę dni roboty. Zajmuje to sporo czasu, wbrew pozorom, i będzie ta mapa gotowa z pineskami, więc ci, co kupili e-booka albo kupią, to przepraszam, że jest opóźnienie. Zawsze można do nas napisać i wyślemy jakieś punkty bezpośrednio, ale nie jesteśmy wszystkiego w stanie ogarnąć niestety na czas. Ale to będzie ogarnięte, mam nadzieję, że do końca roku może damy radę tego e-booka przetłumaczyć. Zobaczymy, ale chcemy w tej Japonii dużo pozwiedzać, bo jest co zwiedzać i na pierwszy rzut oka wydaje się nam ta Japonia bardzo, bardzo fajna. Ale zobaczymy, to pierwszy dzień, koty za płoty. Też tutaj byliśmy w kamperze, ktoś nas zobaczył, zagadał do nas po angielsku w miarę ładnie, więc na ten moment z ludźmi nie mamy żadnego problemu. Tak jak w Korei, mieliśmy niestety parę sytuacji, które nie do końca były w porządku, ale zobaczymy. Na pewno będą lepsze dni, gorsze dni. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, o zalajkowaniu, daniu komentarza i tak dalej, żeby ten kanał się rozprzestrzeniał. I tyle. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiamy z Japonii.